Tanio i szybko rzadko oznacza, że coś jest wartościowe. W motoryzacji szczególnie. Jeśli widzimy tani i szybki samochód, to raczej myślimy, że jest to gruz lub zaraz nim będzie. Natomiast w dzisiejszym materiale postaram się udowodnić i pokazać 5 moich propozycji samochodów, które są tanie, szybkie i są dobre. Przyjmijmy, że tani samochód oznacza cenę do 30 000 złotych. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W latach 90. sportowemu wydziałowi Renault wymiernie pomógł team Formuły 1, czyli Williams, gdyż oni używali ich jednostek napędowych w czasach, kiedy święcili największe triumfy, czyli w latach 90. Na kanwie tego sukcesu w 1993 roku powstało Renault Williams. Nie miało ono nic wspólnego z teamem Williams oprócz nazwy, ponieważ to inżynierowie Renault stworzyli ten samochód od początku do końca. Natomiast legendarna nazwa i super limitowana produkcja sprawiły, że ten samochód stał się po prostu legendą. Zresztą teraz widzimy to na portalach aukcyjnych, bo jego ceny powędrowały w rejony bardzo astronomiczne. Natomiast jego następca jest teraz dużo tańszy, równie szybki, a nawet szybszy i moim zdaniem jest równie dobry. I mówimy tutaj o Renault Clio Sport. Ten model wszedł do produkcji w 2000 roku, miał 172 konie, świetny silnik dwulitrowy, świetne zawieszenie. Jedyną wadą była zbyt wysoka pozycja za kierownicą, natomiast czy to jest jakiś duży problem w tym przypadku? Moim zdaniem nie, ponieważ ten samochód spełnia wszystkie cechy fajnego, małego i taniego samochodu do jazdy na co dzień. Renault Clio Sport było produkowane od 2000 roku. Pod maską znajdował się silnik F4R, czyli 2 litry pojemności i 172 konie mechaniczne, lub w wersji Phase 3, czyli ostatniej, 182 konie mechaniczne. Wóz przyspieszał do setki w około 7 sekund. Egzemplarz w dobrym stanie bez przeróbek z serii Phase 1 lub Phase 2 dostaniecie za około 20 000 złotych. Egzemplarze Phase 3 i Trophy 182 są dużo rzadsze i sporo droższe. Pierwszy Focus był rewolucją na rynku samochodów kompaktowych. New Edge design, zawieszenie wielowahaczowe, Golf miał się czego bać i nie bez przyczyny ten samochód wygrał nagrodę na Światowy Samochód Roku. Co się sprzedaje lepiej niż zwykłe Fordy? Oczywiście są to sportowe Fordy. Między innymi poprzednik Focusa, czyli Escort, w jego wersji sportowej, czyli Escort Cosworth, był samochodem genialnym, dziś jest uznany za legendę motoryzacji i Ford postarał się pójść za ciosem. Stworzył dwie wersje sportowe Focusa 1, czyli RS-a i ST170. Ceny RS-a poszybowały niesamowicie ostatnimi czasy, natomiast ST170 jest bardziej dostępny i moim zdaniem daje podobnie dużo frajdy, bo dwulitrowa jednostka z głowicą Coswortha daje 173 konie. Ford utwardził zawieszenie, więc ten samochód prowadzi się jeszcze lepiej i oprócz znanych problemów z rdzą tego samochodu, jest to samochód, którym nadal można jeździć na co dzień, a przy tym mieć sporo frajdy z jazdy za niewielkie pieniądze. Focus ST170 wszedł na rynek w 2002 roku. Pod maską znalazł się silnik 2.0 ze zmiennymi fazami rozrządu i mocy 173 koni mechanicznych. Auto przyspieszało do pierwszej setki w około 8 sekund, co na dzisiejsze standardy wyczynem nie jest, ale 22 lata temu robiło wrażenie. Dziś takiego Focusa możemy kupić za około 20 000 lub nawet nieco mniej. Mieliśmy Renault, teraz czas na inny francuski samochód, czyli na Peugeota, konkretnie na Peugeota 206 RC. Właściwie to te samochody są do siebie bardzo podobne. I pod względem mocy, i pod względem idei, która szła za konstrukcją tego samochodu, ponieważ w obu samochodach znajdziemy dwulitrowy silnik, około 170 koni. Natomiast można doszukiwać się pewnych różnic. Renault Clio Sport było produktem samym w sobie. Peugeot w swojej gamie miał już samochód usportowiony, 206 usportowioną, to był model S16, natomiast trudno powiedzieć, że 137 koni to było wystarczająco, żeby konkurować z innymi samochodami tego typu, więc stworzono nowy silnik ze zmiennymi fazami rozrządu, zmieniono przełożenia skrzyni biegów, szczególnie przy pierwszych dwóch biegach, wprowadzono fabryczny short shifter i tak powstał samochód, który jeździł bardzo dobrze, był godnym konkurentem
usportowionego Clio. Peugeot chciało, żeby ten samochód był następcą 205 GTI, natomiast rynek zweryfikował te marzenia, te plany negatywnie i teraz 206 nie ma takiego PR-u, więc można ją dostać taniej niż 205 GTI, natomiast nadal trudno ją dostać, bo na polskim rynku tych samochodów jest bardzo niewiele, natomiast patrząc na rynek zachodni, można go dostać w dosyć przystępnej cenie. Peugeot 206 RC był produkowany od 2003 roku. Pod maską miał silnik z rodziny EW, który dzięki zmiennym fazom rozrządu osiągał aż 177 koni mechanicznych. Wóz waży 1050 kg i setkę osiąga w 7,4 sekundy. Ceny na polskim rynku niełatwo jakikolwiek egzemplarz, lecz zerkając na ogłoszenia zachodnie, taki samochód jest dla nas osiągalny w pułapie cenowym pomiędzy 20 a 30 tysięcy złotych. Teraz jest czas, w którym sam sobie zaprzeczę. Powiedziałem, że Golf 4 jest samochodem nudnym, no i tak, kłamstwa nie wykryto, natomiast no, nawet film Smoleńsk ma swoje momenty i tak w tym przypadku Golf 4 też ma swoje momenty, a konkretnie wersje, które nie są tak nieciekawe, bo normalny Golf jest nudny jak mycie zębów, po prostu. Natomiast jest jedna taka wersja, która wydaje mi się być najciekawszą z całej gamy Golfa. Jest to wersja 2.8 VR6 4Motion. I oczywiście możemy mówić, że jest R32, że to był samochód, w którym pierwszy raz użyto skrzyni DSG i tak dalej. Natomiast ten samochód ma nietypowy zestaw cech, szczególnie nietypowy dla szybkiego hot hatcha, bo ma silnik 6-cylindrowy, co w hatchbackach bardzo rzadko się zdarzało. Nie ma ulepszonego zawieszenia, to znaczy ma wielowahaczowe zawieszenie z Audi TT, natomiast nie ma zawieszenia stricte sportowego, więc trudno to nazwać hot hatchem. Więc czym tak naprawdę ten samochód jest? Moim zdaniem jest on trochę takim ekwiwalentem Passata W8, gdyż wersje 4Motion były bogato wyposażone, nie były jako tako usportowione, były uszlachetnione, powiedzmy. Miały właśnie ten 6-cylindrowy silnik, który odróżniał go od reszty gamy, więc można powiedzieć, że był to taki właśnie najbardziej luksusowy z gamy Golfa 4, natomiast nie był on też wolnym samochodem, ponieważ setkę osiągał około 7 sekund, więc można powiedzieć, że jest to samochód trochę z obrzeż hot hatchy jako takich i jesteśmy ciekawi waszego zdania. Jak wy traktujecie takiego Golfa VR6? Czy jest to samochód, czy jest to hot hatch, czy jest to samochód normalny, uszlachetniony i ciekawy? Czy może w ogóle nie jest to samochód ciekawy? Dajcie nam znać w komentarzach. Golf 4 VR6 wszedł na rynek w 1999 roku. Pod maską znalazł się silnik 2.8 o mocy 204 koni mechanicznych. Auto mimo napędu na 4 koła ważyło jedynie 1220 kg. Dzięki temu pierwszą setkę możemy zobaczyć już po około 7 sekundach. Ceny? Egzemplarzy na polskim rynku jest bardzo mało, lecz biorąc pod uwagę zachodnie portale aukcyjne, egzemplarz w dobrym stanie możemy kupić za około 30 tysięcy złotych, choć znajdziemy też ceny wyższe. Na ostatni ogień przedstawię samochód, który no, nie kojarzy się z Classic Auto, bo pomyślicie, że to jest samochód zupełnie współczesny, natomiast trzeba pamiętać, że jego cywilna wersja debiutowała już 22 lata temu. Jest to Renault Megane drugiej generacji, a konkretnie Renault Megane RS. I tutaj trochę podobna historia jak w przypadku Renault Clio Williamsa, bo samochód, no może trochę inna, natomiast samochód trafił na dobre czasy zespołu fabrycznego Renault F1, ponieważ w czasach, kiedy ten samochód był na rynku, Renault zdobyło dwukrotnie Mistrzostwo Świata Formuły 1, konkretnie Fernando Alonso zdobył 2 tytuły. Na jego cześć powstała wersja R26, limitowana i teraz sporo droższa od zwykłej wersji, natomiast nikt nie powiedział, że zwykła wersja Meganki RS, Meganki 2 RS nie jest dobra, bo do już udanej konstrukcji dołożono jeszcze usztywnione zawieszenie, wzmocniono silnik i tutaj Renault zastosowało dosyć oldschoolowe działanie, bo głównym ulepszeniem w silniku, główną modyfikacją było powiększenie turbo. Oczywiście dołożono tam wzmocnione tłoki, dołożono nowe mopowanie silnika, natomiast głównym aktorem tutaj miała być ta większa turbina
I co to dało? To, że ten samochód jest jak stare samochody z silnikami turbodoładowanymi, czyli na początku nie dzieje się kompletnie nic, potem turbina się załącza i dzieje się piekło. Oczywiście tutaj trzeba zachować proporcje, bo to nie jest samochód, który ma 500 koni, tylko 225. Natomiast na pewno kop w plecy będzie dla nas wyczuwalny, więc Megane RS nie odstaje niczym tak naprawdę od topowych hot hatchy z tamtych czasów. Dlatego dla mnie jest to samochód godny rozważenia, szczególnie że młodszy już nie będzie, a ciekawszych samochodów obecnie na rynku brak. Renault Megane 2 RS zadebiutowało w 2004 roku. Pod maską znajdował się silnik 2.0 F4 RT o mocy 225 koni mechanicznych. Pozwalało to na przyspieszenie do pierwszej setki w 6,5 sekundy. Za zadbany egzemplarz trzeba zapłacić około 30 000 złotych. Renault produkowało również wersje specjalne Meganki RS R26 i R26R. Tę pierwszą obecnie kupimy za 50 000 złotych lub nieco więcej, natomiast R26R to już astronomiczny pułap cenowy. To były moje propozycje 5 tanich i szybkich wozów. Moim osobistym faworytem jest Focus ST, bo jest po prostu najbliższy mojemu sercu. Natomiast chętnie przeczytamy, jakie auto z tej listy byście wy wybrali, lub podajcie swoje propozycje w komentarzach innych samochodów, które są tanie i żwawe. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.